Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, czy widzieliście ostatnio ceny paliw? Serio, zastanawiam się, czy nie przerzucić się na rower zamiast jeździć motocyklem. Fazer w takiej spokojnej, w cudzysłowie, jeździe po mieście potrafi spalić 6-7 litrów benzyny. No ludzie kochani, ile to pieniądzów? Wszędzie teraz trąbią o tych elektrycznych samochodach, elektrycznych motocyklach. Mówią, że to takie ekonomiczne, że raz ładujesz i jeździsz cały dzień. A żeby tak można było sprawdzić sobie, czy faktycznie elektryk to taka fajna zabawka i mogłaby zastąpić motocykl spalinowy. Ojej, co się dzieje? Wow, jak to się stało? Co to jest? Nie, no teraz tak na serio. Dzięki uprzejmości sklepu Motozone z Sopotu będę mógł dzisiaj Wam zdać relację z krótkiej przejażdżki motocyklem elektrycznym Super Soko TC Max. I uwaga, nie będzie to krótki film. Zapraszam do oglądania. Siemanko! Jak wcześniej wspomniałem, chłopaki ze sklepu Motozone z Sopotu to naprawdę równi goście i zaproponowali mi, abym przejechał się ich motocyklem elektrycznym Super Soko TC Max i zdał z tej jazdy relację. Z racji tego, że żaden ze mnie recenzent motocyklowy, to podobnie jak w przypadku telewizora, będzie to ni żadna recenzja, ni żaden test. Będzie to kilka słów z wrażeń, jak jeździło się tym wynalazkiem. Słowem wstępu powiem tylko, że jest 28 stopni, a ja gotowałem się w stroju motocyklowym, dlatego dziś postanowiłem trochę nagiąć swoje zasady co do ubioru motocyklisty. Na początek może kilka technikaliów. Super Soko w swojej ofercie ma kilka modeli motocykli i skuterów, m.in. TC, TS, TC Max, CUX, CPX, TSX oraz Street Hunter. Testowany egzemplarz, czyli Super Soko TC Max, to motocykl typu Cafe Racer, którym możemy jeździć na prawo jazdy kategorii A1 lub jeżeli mamy prawo jazdy kategorii B powyżej 3 lat. Pojemność baterii litowej to 72 V i 45 Ah. Silnik zastosowany w tym modelu jest boschowski, ma maksymalną moc na poziomie 5000 W. To pozwala rozpędzić motocykl do 95 km/h lub przejechać około 110 km. Nie bez powodu między prędkością a zasięgiem jest lub, a nie i. Ale o trybach pracy opowiem później. Masa netto tego motocykla to zaledwie 105 kg, a maksymalne obciążenie to 150 kg. Może i dwie osoby się zmieszczą, są nawet podnóżki, ale ja ważę 80 kg plus, moja żona X, więc już dobijamy prawie do maksimum. Sami obliczcie, ile waży żona. W motocyklu zastosowane są opony 90-80-17 oraz tylna 120-70-17, więc jak dobrze pamiętam, coś jak w Kawasaki ER5. Nie uświadczymy tutaj mocy wyrażonej w koniach mechanicznych, ale to co jest ciekawe to maksymalny moment obrotowy na poziomie, uwaga, 180 Nm. Czekajcie, 180 Nm, to mój Fazer ma niecałe 106 Nm. No ale wiecie, silniki elektryczne rządzą się innymi prawami. Przeniesienie napędu to pasek. O taki. Ciekaw jestem jak z jego wytrzymałością. Wygląda na cienki, ale w dotyku sprawia wrażenie naprawdę solidnego. To może teraz przejdziemy do wyglądu. Co tu dużo mówić, motocykl wygląda naprawdę futurystycznie, niby taki Cafe Racer, ale jednak trochę taki z przyszłości. Zwłaszcza ta wersja kolorystyczna, czarno-srebrna, naprawdę robi wrażenie. Z oprzyrządowania mamy licznik pokazujący prędkość, zasięg, naładowanie i kilka podstawowych informacji. Pod lewą ręką mamy hamulec CBS, czyli Combined Braking System. Naciskamy dźwignię hamulca i hamują jednocześnie oba koła, przednie i tylne. Dodatkowo mamy dźwignię kierunkowskazów, ale działa ona inaczej jak standardowa. Otóż gdy włączymy kierunek, to aby go wyłączyć trzeba przesunąć dźwignię z powrotem na środek. Nie możemy wcisnąć jej, jak ma to miejsce na przykład w Fazerze. Po chwili się do tego przyzwyczaiłem, ale często zdarzało mi się nie trafić w środek, tylko od razu na drugą stronę i tym samym zacząłem migać drugim kierunkiem. Ponadto mamy klakson i światła długie. Skoro przy światłach jesteśmy, to są one realizowane osobno, soczewkowe, długie i krótkie oraz mamy piękne światła do jazdy dziennej.
Prawa ręka to dodatkowy przycisk trybu parkingowego, przełącznik programów oraz dźwignia hamulca przedniego. Kanapa jest miękka i wygodna, podnóżki ułożone tak, że nie ma za bardzo zgiętych kolan. Miałem tylko wrażenie, że kierownica jest jakby za blisko. Lusterka są małe, ale spełniają swoją funkcję. Widać, co jedzie obok nas. Jedynie to te mocowania na śruby. Really? Tryb pracy. No to teraz możemy przejść do tych prędkości maksymalnych i zasięgów maksymalnych. Jak już wspomniałem, maksymalny zasięg tego motocykla to około 110 km, jednak jest on możliwy do uzyskania tylko jeżeli mamy włączony tryb pierwszy pracy motocykla, czyli z ograniczeniem prędkości do 45 km na godzinę. W rzeczywistości na pierwszym, nazwę to biegu, możemy osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę, a naładowany na 99% akumulator pokazywał mi 136 km zasięgu. Super sprawa te biegi w mieście. Działają jako granicznik prędkości w samochodzie i na mandatach oszczędzimy. Jeżeli wybierzemy sobie drugi tryb pracy, czyli około 70 km na godzinę, to nasz zasięg spada do 90 km. Tutaj licznik pozwalał mi się rozpędzić do 75-80 km na godzinę, ale nie zawsze. Ciekawe. No i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli tryb trzeci, 95 km na godzinę i prawie maksymalna moc, jaką daje nam silnik, ale jest to okupione zasięgiem i tutaj czysto teoretycznie zrobimy maksymalnie 70 km. VMAX nie testowałem, gdyż nie miałem gdzie, a i ubiór na to niezbyt pozwalał. Ponadto te tryby zmieniają również reakcję na gaz, to znaczy gaz jest bardziej czuły i mocniejszy na trzecim trybie, a bardziej stonowany na pierwszym. Dlaczego mamy takie 3 tryby pracy? No z bardzo prostego powodu. Producent musi pochwalić się jakimś konkretnym zasięgiem powyżej 100 km, jak również musi pochwalić jakąś konkretną prędkością około 100 km na godzinę. To, co mnie jednak zastanawia, to o ile musiałby zwiększyć ogniwo, abyśmy mogli taką prędkość maksymalną i maksymalny zasięg uzyskać jednocześnie. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jedzie tylko i wyłącznie w jakimś ruchu gęstomiejskim, w korkach, to naprawdę rozsądnym wydaje się, aby ustawić sobie tryb pierwszy i spokojnie jechać te 60 km na godzinę, dzięki czemu nawet duże odległości z domu do pracy, na zakupy i do domu z powrotem pokonamy bez trudu na jednym ładowaniu. Z kolei, jeżeli do roboty mamy 20 km przez miasto, a i tak zawsze stawiamy nasz motocykl na ładowanie pod pracą, czy to na noc pod domem, to nie musimy się ograniczać i możemy jeździć w trybie najszybszym, który jednocześnie daje najwięcej frajdy. Bateria. Jak już wspomniałem, bateria w tym motocyklu to 72V i 45 Ah. Walizka, którą możemy na noc zabierać sobie do domu i podłączać do jakiegoś powerbanka czy innej elektrowni, aby rano mieć naładowanie 100%. Duży plus za to, że można ją po prostu wyciągnąć z motocykla i pójść do domu podładować, a nie trzeba z 50-metrowym kablem z 7 piętra ładować motocykl pod klatką. Czy bateria jest ciężka? No lekka nie jest. No ale jaki akumulator jest lekki? Wyciągnąłem, podniosłem, no ja do domu bym zabierał. Ale jakaś drobna kobieta? Może być ciężko. Producent przewidział około 800 cykli ładowania. Czy to dużo, czy to mało? Wydaje mi się, że całkiem sporo. Zakładając, że nawet jak jeździmy sporo od motocyklem i ładujemy go codziennie, to jeżdżąc 200 dni w roku, bateria powinna wystarczyć na około 4 lata. Dodatkowo czas ładowania podany przez producenta to około 5 godzin. Ale na szybkiej ładowarce, zwykła ładowarka dołączona do motocykla to około 8 godzin. Ale biorąc pod uwagę, że i tak ładujemy go podczas pracy lub w nocy, to czy to ma takie znaczenie? Mamy też gniazdko ładowania z boku, więc nie musimy wpinać się bezpośrednio pod baterię. Wrażenia z jazdy. To chyba najcięższe do opisania, gdyż najlepiej byłoby iść do sklepu, wypożyczyć go na test i sprawdzić samemu. Motocykl jest mały w porównaniu do FZS 1000, waży zaledwie 105 kg. Odczucie z wsiadania na niego i manewrowania to naprawdę wielki plus. Nic nie ciąży, nic nie ucieka. Konstrukcja jest zwarta, sztywna, wybieranie dziur, nierówności również na wysokim poziomie. Odpalanie jest proste, jak już się pierwszy raz odpali. Pilotem odblokowujemy alarm i naciskamy przycisk start. No i motocykl jest gotowy do jazdy. Składamy stopkę, ewentualnie wyłączamy awaryjny parking i jedziemy. Jeżeli jakimś cudem uruchomimy alarm, jak ja to zrobiłem, to motocykl zaczyna szarpać przód-tył.
ciekawe wrażenie, zwłaszcza, że na nim siedziałem, jak to się działo. Jedzie się nim lekko, jak na jakimś rowerze, a do tego jest cichy, to znaczy słychać ten charakterystyczny warkot silnika elektrycznego. Ale jadąc można sobie spokojnie pogadać samemu ze sobą. Najgłośniejsze w tym motocyklu to gwizdy wiatru. Przyspieszenie do 60 km/h jest rewelacyjne. Nie ma tu tego bólu, że jak dojedziesz do świateł, mijasz sznur samochodów, a potem jest już zielone, to zawalasz drogę i wszyscy z powrotem cię wyprzedzają. Start ze świateł nawet na pierwszym biegu jest naprawdę spoko. Nie ma też tego, co można usłyszeć w filmach innych osób testujących, to znaczy, że szarpie, że wyrywa barki, bo gaz działa zero-jedynkowo. Tutaj naprawdę wszystko działa płynnie, jest przewidywalne. Chcesz przygazować, to odpalasz trzeci program, a właśnie nie powiedziałem. Programy możecie zmieniać sobie płynnie podczas jazdy. Jedziecie miastem na przykład 60 km/h, wylatujecie na drogę szybkiego ruchu i pyk, można włączyć drugi i trzeci program i śmigacie już szybciej. Wjeżdżacie z powrotem do strefy zabudowanej, ograniczenie do 50, pyk, pierwszy program i macie naturalny ogranicznik prędkości. Może się powtórzę, ale powiem jeszcze raz. Jazda nim to czysta przyjemność. Lekki, zwinny, cichy. Tak powinien zachowywać się i prowadzić motocykl, z którego zsiadamy pod pracą i nie jesteśmy zmęczeni. Swoją drogą podczas takiego krótkiego testu, przejażdżki, kiedy tylko stanąłem na światłach lub aby zrobić kilka ujęć, ciągle ktoś mnie zagadywał. To elektryk? Tak. A co to, a skąd to, a że ładne, a że fajne, że elektryczne, a jaki to ma zasięg i tak dalej. Super Soko naprawdę zwraca na siebie uwagę. Opinia na temat motocykla. Powiem tak, gdybym miał garaż, to bym miał dom. Gdybym miał dom, to zapewne miałbym pieniądze. Gdybym miał pieniądze, to te 24 900 za taką zabawkę nie stanowiłyby dla mnie przeszkody i zapewne bym sobie go kupił jako niedzielny pomykacz. Motocykl jest dobrą propozycją dla osób, które szukają alternatywy od spalinówek. Czy jest on bardziej opłacalny od Fazera pod względem kosztu przejazdu 100 km? Zapewne tak. Czy jest on bardziej opłacalny od jakiegoś CBF 125, który pali 2 litry benzyny na 100 km? No właśnie. To jak z autami elektrycznymi. Co z tego, że jakimś Nissanem Leafem czy Teslą pojedziemy taniej jak Fabią z litrowym silnikiem benzynowym, jak musimy za tego elektryka dać te nie 70 000, a 120 czy jeszcze więcej złotówek. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że w tej cenie to można kupić używaną R1 albo nową MT-03, no za MT-03 to może trochę dołożymy, ale taka licytacja jest w mojej opinii bez sensu, bo zawsze można kupić coś innego w danej cenie. Po co brać nową Fabię za 80 000 z salonu, jak można w tej cenie kupić 5-letnie BMW i tak dalej, dla każdego co innego. Super Soko to produkt niszowy na naszych drogach, do tego jest to produkt dobry i stąd ta cena. Zapewne jak elektryki się spopularyzują, to ceny spadną. Zresztą pierwsze telefony też kosztowały, jak pamiętam, 50 milionów starych złotych. Dla młodzieży powiem, że jest to 5000 złotych. A teraz i za 200 złotych kupimy smartfona w markecie. Jeżeli ktoś szuka elektryka na dojazdy do pracy, szkoły, sklepu, a kwota nie stanowi przeszkody, to uważam, że naprawdę warto. Teraz już rowery elektryczne kosztują po 5, 6, 10 tysięcy, a tu mamy naprawdę śliczny motocykl z niemałą mocą. Podsumowanie tego sprzętu mógłbym opisać liczbami. Zasięg 7/10. Mogłoby być te 200 km, nawet kosztem dodatkowych 10 kW i szerszego baku. Chociaż kto wtedy podniósłby baterię. Prędkość 8/10. Dwa pierwsze tryby super, ale ostatni mógłby być do tych 110 km na godzinę. Mógłby tak dobijać. Aby na drodze międzymiastowej nie zawalać ciągle prawego pasa. Ale i tak prędkości, jeżeli chodzi o miasto, są więcej niż wystarczające. Prowadzenie 9/10, nie ma motocykli doskonałych i ten taki nie jest. Super się jeździło, frajda i komfort na wysokim poziomie. Łatwy w manewrowaniu, nie wyrywa rąk z barków, przy przyspieszeniu, nie szarpie, prowadzi się naprawdę przewidywalnie. Wyposażenie 9/10. Tak naprawdę to ten jeden punkt obcinam za te kierunki, a poza nimi to niczego mi w tym motocyklu nie brakowało do jazdy po mieście. Światła dobre, hamulce dobre. Najpotrzebniejsza elektronika i wskaźniki pod ręką. Wykonanie.
Takie 5-6 na 10. Nie jest to tania zabawka, a jednak te lusterka, system wyjmowania baterii to raczej w motocyklu za 8000 zł, a nie tutaj. Są drobne mankamenty, ale wykonanie reszty motocykla to naprawdę klasa. Ogólne wrażenia 8 na 10. Powiem tak. Kiedy zsiadałem z Fazera i wsiadałem na Super Soko, to czułem się, jakbym wsiadł na jakiś rower. Ale kiedy zsiadałem z Super Soko i wsiadałem na Fazera, to czułem się, jakbym wsiadł do jakiegoś starego, topornego tira. Nagle zabrakło mi tej lekkości, zwrotności, tej automatycznej skrzyni biegów. Ciężko to opisać, ale jazda była naprawdę przyjemna. W tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, przynajmniej z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że tego typu film Wam się podobał i że rozwiałem trochę wątpliwości na temat tego motocykla elektrycznego. Dziękuję sklepowi Motozone z Sopotu za wypożyczenie mi tego sprzętu, że też chłopaki nie baliście się, że go gdzieś rozwalę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Na razie, cześć!